Cześć, tu Matek, Desor biegu, a dzisiaj Mibro GS Explorer. Ten zegarek jednocześnie bardzo mi się spodobał, ale jednocześnie też bardzo mnie rozczarował. Bo z jednej strony robi świetny GPS i ma funkcje, których nie spodziewałbym się w tej cenie. Z drugiej kompletnie poległ tam, gdzie zaczyna się dla niektórych sens treningu. Sprawdziłem go w bieganiu outdoorowym, na bieżni, na stadionie, na basenie i na siłowni, a także jego funkcje zdrowotne. Ma wyglądać pancernie, długo działać na baterii i mieć naprawdę solidny GPS, a to wszystko w cenie między 350 a 500 zł. Na papierze wygląda rewelacyjnie, ale jak zwykle sprawdziłem go w praktyce, więc zapraszam na test. Specyfikacja. Szybko, krótko na temat. Ekran AMOLED 1,32 cala, jasny, czytelny. Metalowo-plastikowa obudowa. Widać, że nie jest to poziom premium. Do kompletu dostajemy również materiałowy pasek. Odporność standardowo 10 atmosfer, czyli bez problemu możemy z nim pływać. Szerokie pasma GPS GLONASS Galileo, ponad 70 trybów sportowych. Bateria do 20 dni w trybie zegarka, więc 8-10 dni w trybie sportowym. Wszystko oczywiście zależy od tego, czy mamy Always Ona i jak dużo korzystamy z GPS-a. Bieganie outdoorowe. Tutaj GPS rewelacja. Testowałem go razem z moim Epixem 2 i Stridem. Epix pokazał 15 km 100, Mibro 15 km 20 metrów. To jest praktycznie to samo. Ślad był stabilny, bez ścinania zakrętów. GPS zdecydowanie zaliczony. Tętno podczas biegu, tutaj niestety porażka. Explorer kompletnie nie dowiózł. Pokazał średnią z biegu 155, maksa 184, podczas gdy pas na klatkę piersiową pokazał średnią 137. To są za duże różnice, bo tu gdzie ja miałem maksa, tak on mi pokazał średnie tętno. Na tętnie trenować nie będziemy. Kadencja i długość kroku. To mnie dość pozytywnie zaskoczył, ze względu na to, że kadencja praktycznie identyczna, długość kroku również prawie taka sama jak w Garminie. Czyli pod kątem mechaniki biegu jest ok. Stadion lekkoatletyczny, czyli bieganie po bieżni. I tutaj Mibro naprawdę błyszczy. Można wybrać sobie konkretny tor. Ja wybrałem tym razem 4 ze względu na oblodzenia pozostałych. Długość toru to 422 metry i zrobiłem 12 okrążeń. Wynik zegarka to 5140 metrów, czyli dodał jakieś 76 metrów, co daje wynik naprawdę bardzo dobry. Ślad był stabilny, bez cięcia zakrętów. Jestem naprawdę bardzo zadowolony. Bieżnia mechaniczna, kompletna porażka. Zegarek totalnie oblał test. Standardowo biegłem 5 km na bieżni, zegarek pokazał 3240 metrów. Jak dla mnie jest to za duża różnica. Jeżeli często biegasz na siłowni, na bieżni, no to te pomiary Cię nie zadowolą. Pływanie, tylko rekreacyjnie. Tutaj niestety widać dość spore ograniczenia. Aczkolwiek na pewno jest lepiej niż w iWodo. Na plus muszę powiedzieć tak, wykrywa style, zarówno dowolny, żabkę i grzbietowy. Skuteczność tak z 80%. Na minus brak trybu treningowego, gdy chcemy poćwiczyć jakieś drille. Brak ręcznego startu i stopu danych odcinków. Jeden ekran danych. Momentami wyglądało tak, jakby starał się nadgonić to, co przegapił, przez co tempo było absurdalnie szybkie. Liczba ruchów totalnie odjechana. Aczkolwiek na koniec treningu dystans w miarę się zgadzał z tym, co przekonałem. Więc tutaj moja opinia taka dość umiarkowana. Trening siłowy. No tutaj mamy dość sporo różnych trybów. Od przysiadów, przez ćwiczenie nóg i tego typu rzeczy. Ale głównie pokazuje nam czas, średnie i maksymalne tętno oraz spalone kalorie. Zdecydowanie brakuje mi tutaj serii, brakuje mi tutaj ćwiczeń, brakuje struktury. Nie mogę sobie wygrać planu, więc głównie śledzi nasze kalorie. Trenażer. No niestety, nie da się go sparować ani z trenażerem, ani z czujnikiem mocy, ani z pasem na klatkę piersiową. Nie ma tych połączeń. Przechodząc już do tych trybów takiego życia codziennego i naszego zdrowia. Natlenienie krwi działa bardzo dobrze. Porównywałem to z pulsoksymetrem. Tętno w momencie, gdy nie była to aktywność, a spokojne siedzenie również było bardzo zbliżone. W tej półce cenowej bardzo duży plus. Mierzy też nasz sen. W moim przypadku mierzył go całkiem ok. Porównywalnie do mojego drugiego zegarka. Zarówno pora zaśnięcia, pora wstania, jak i mniej więcej te przedziały snu głębokiego i REM u mnie zaliczone. Dużym plusem jest też aplikacja. Jest czytelna, przejrzysta, dodatkowo jest po polsku. Możemy sobie tam podglądać nasze treningi, statystyki, wszystko co nam zebrał nasz zegarek. Dodatkowo ma funkcje treningowe, jeżeli chcemy biegać razem z trenerem z aplikacji, to tam jest taka możliwość. Daje też możliwość personalizacji tarcz zegarka. No i przede wszystkim integruje się z ekosystemem Twojego telefonu. Możesz synchronizować treningi ze Strawą, Google Fit czy Apple Health. Jest to na pewno duży plus i tego, powiem szczerze, się nie spodziewałem. Ostateczne podsumowanie. Dla kogo tak? Mibro GS Explorer ma sens, jeżeli
Biegasz na zewnątrz, lubisz trail, outdoor i tego typu rzeczy. Biegasz na stadionie, trenujesz na dystans i tempo. Nie potrzebujesz korzystać z czujników zewnętrznych. Chcesz dobry GPS i długotrzymającą baterię w rozsądnej cenie. W tym scenariuszu tak, to działa. Taką zdecydowanie nie. Na pewno jeżeli dużo biegasz na bieżni mechanicznej, trenujesz na strefach tętna, używasz pasa, strajda czy innych czujników, dość sporo pływasz treningowo i chcesz korzystać z trenażera, posługując się również zegarkiem. Tu ten zegarek po prostu nie dowozi. Mibro GS Explorer to zegarek całkiem w porządku, szczególnie patrząc relacja cena do jakości. Więc jeżeli to jest twój główny argument, no to pewno będziesz zadowolony. Jeżeli natomiast oczekujesz zegarka do wszystkiego, jakości top premium, to nie ten adres. Jeżeli podobał ci ten test, proszę zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał, a jeżeli już korzystasz z Mibro, daj znać, jak u ciebie się sprawdza, ewentualnie podrzuć pomysły, jaki kolejny zegarek powinienem przetestować. Lecę na kolejny test, do zobaczenia następnym razem.